Patrzymy tam na Future Champa w KSW. Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że ostatnia walka była naprawdę bliska do wygrania. Zabrakło niewiele i jestem przekonany, że ten proces rozwoju pomiędzy pierwszą a drugą walką panów przyczyni się, że te brakujące elementy, które nie były za pierwszym razem, pojawią się i finalnie ręka Bartka pójdzie do góry i będzie end new. Tong Po. Trenera nie nagrałeś, a mówił, że czuje przed chwilą tutaj. Jeszcze raz robię parter, tak. Parterowiec dla Mateusza, co? Pierwszy trening parterów. Dlatego właśnie mamy 2 tygodnie, no i zaczynamy naukę podstaw, wiesz, boczna, dosiad, plecy, no takie podstawy podstaw. No i myślę, że 2 tygodnie to jest wystarczające. To tak na poważnie? Mateusz jest stosunkowo wszechstronnym zawodnikiem i jest go bardzo ciężko przewrócić. I też jest go bardzo ciężko poddać, bo jest taki zawzięty i często gdzieś tam na treningu, wiesz, jest blisko, może być, czuję, że na przykład, wiesz, mam bardzo głęboką gilotynę, gdzieś tam już na przykład Mateusz harczy czy coś, a i tak zawsze gdzieś tam na charakterze mi ucieknie, więc jakby no, jesteśmy spokojni o tym patrzeć. Wydaje mi się, że Mateusz jest taką osobą, która zaskakuje swoich przeciwników, jak i widzów i udowadnia, że ciężką, mądrą pracą, wiarą w siebie można osiągać sukcesy i pokonywać coraz lepszych rywali w KSW. Przypominam, że na Mateusza bardzo mało osób stawiało. Wręcz przeciwnie, skazywali go na pożarcie, a dwukrotnie pokazywał i udowadniał, że to kozak. Dlaczego łamiesz zasady tej sali? Nie wolno Kasprowi dawać mikrofonu. A jak jeżeli już musi, to nie więcej niż 15 sekund. Bo jak się rozkręcę, to już nie skończę. Od dzisiaj jest mistrzem parteru i będzie teraz w parterze. Walka będzie tylko w parterze. Stawiam na omoplatę na niedźwiedziu. Skończyliśmy dzisiejszy trening, zrobiliśmy trochę taktyki stójkowej z trenerem i później techniczkę parterową. Ten najcięższy okres jest już za mną. Mocny obóz sparingowy. No i teraz co? Łapiemy trochę świeżości, żeby takim być świeżym i ostrym i no i co? Zregenerować się trochę. Jestem bardzo zadowolony z okresu przygotowawczego, bo to był jeden z najdłuższych okresów przygotowawczych w moim życiu. Bo walka z Bartkiem Szewczykiem była w marcu i na szczęście po tej walce byłem cały i zdrowy, więc był 1 tydzień takiego roztrenowania, odpoczynku, drugi tydzień taki wprowadzający, no i później już zaczęliśmy normalnie trenować, pełne przygotowania i tak jak sobie ostatnio policzyłem, no to było 14 tygodni takiego pełnego, mocnego treningu ze sparingami, ze wszystkim, nie? Więc super. I udało się dotrwać w zdrowiu no i też nie było jakiegoś super takiego wielkiego kryzysu, przemęczenia. Gdzieś to wszystko bardzo mądrze z trenerem poprowadziliśmy, więc no jestem bardzo zadowolony. Wszystkie karty się tak fajnie ułożyły, że no moje rodzinne miasto i walka wieczoru, i walka o pas i kurczę, to jest ten moment. Panie Mateuszu, witam bardzo serdecznie w studiu Gdynia Sport. Co pana skłoniło do wystartowania w wyborach prezydenckich na prezydenta miasta Gdyni w tym roku? Ogólnie to chciałem zostać prezydentem, burmistrzem Lęborka, ale to przyszło w niedalekiej przyszłości, także panie Jarku, lista numer 1, konkurencja nadchodzi. No. Dlaczego warto tu być? Jest to wyjątkowe wydarzenie, duża impreza, święto sportu walki w Gdyni. Cała masa świetnych zawodników i ja, wisienka na torcie, walka wieczoru, walka o pas, także mam nadzieję, że cała Gdynia mocno wesprze mnie dopingiem na trybunach i ten doping poniesie mnie po zwycięstwo. Także zapraszam serdecznie, 18 lipca, Polsat Plus Arena Gdynia. Do zobaczenia. Zapraszam, 18 lipca, widzimy się wszyscy w Gdyni. Prawidłowa garda, lewa ręka wysunięta, prawa jest przyklejona
Pozycja jest skulona, broda nisko i patrzymy w oczy przeciwnika, przeciwniczki. Wspaniale. Brawo. Dziękuję. Jak ci się podoba hala, Mateusz? No pięknie, z każdego miejsca to będzie widać. Tutaj te emocje, dla tych emocji tu jesteśmy. I jest to bardzo fajna hala. Pamiętam, że kiedy walczyłeś, Bartek, w Gdyni, siedziałem gdzieś po prawej stronie. No i to było piękne przeżycie. Jeszcze wtedy swojej żonie powiedziałem, że kiedyś też tam będę. A dzisiaj tu jestem razem z tobą i kurde, i te marzenia się spełniają i nawet nie wiem, kiedy już jestem po drugiej walce, ale jak to się mówi, żyjemy tu i teraz cały czas prowadząc dziennik, walcz z głową, bardzo dużo mi daje i się skupiam. Na każdym dniu tu jestem z tobą, możemy porozmawiać o nadchodzącej walce. Już ten najcięższy okres już minął i to była walka i tak samo dobrze o tym wiesz, że te wszystkie przeciwności, te poświęcenie, wyrzeczenie w tych przygotowaniach, to było najcięższa. Walka tylko pokaże, do czego jesteśmy zdolni, to wszystko pokazując już na arenie w Gdyni. I nie mogę się doczekać, tak samo jak ty. I widzisz, i te marzenia przyszły i nawet nie wiadomo kiedy. Mam jeszcze w telefonie twoje rozmowy, kiedy walczyłem No z... właśnie, chciałem, tak sobie przypomniałem o tym, jak mówiłeś w tym momencie. Ty, Bartek, wierzyłeś we mnie w 2001 roku, 2021. Tak, bo była taka Ja sobie sytuacja, też- Mateusz jeszcze nie trenował w Mighty Bullsach? Czy byłałeś Już czasem na byłem, bo to już sparingu? miałem Tak, z Wiśniewskim, już miałem pierwszą no walkę. tak wpadałeś Już jakby taki, czasem. no. I pamiętam, stoczyłeś świetny pojedynek, to było na Armii Fight Night chyba, nie? Tak. Tak, i bardzo twardy, bardzo mocny pojedynek i pamiętam jak nagrałem coś. Pamiętasz, co ci powiedziałem wtedy? Jeśli będę mógł, to mogę to otworzyć i coś kawałek. A możesz ten to kawałek, odkopać. bo ja sobie to odkopuję cały czas, często i do tego wracam, bo nikt tak nie uwierzył we mnie jak ty, Bartek. No, wiedziałem, że jest w tobie po prostu wielki potencjał i że jeżeli tylko pokierujesz tym dobrze i jakby co zrobiłeś, nie? No bo dużo poświęcasz dojeżdżając z Lęborka cały czas na treningi i jakby postawiłeś wszystko na ten sport. No i zobacz, to zaprocentowało, nie? Bo kilka lat minęło i patrz, już jesteś w KSW i ta droga idzie dalej, nie? Także piękna historia. No, miałeś zadzwonić, ale nie zadzwoniłeś, wiadomo, już sodówka do bani od ale nie no, świruję, luźno. No waleczka była bardzo dobra, bardzo dobrze tam się zaprezentowałeś, widać był plan realizowany, no i ogólnie super obrony. No i ogólnie Matik jest duży potencjał i no tak ci chciałem powiedzieć, że wiesz, jest duży potencjał i szkoda by było to zmarnować i no żebyś sobie na tyle, ile możesz jakoś przewartościował życie i no trenował jeszcze więcej, jeszcze jakoś częściej próbował przyjeżdżać do nas, no i robił ten postęp, bo robisz i tak duży progres, zrobiłeś mega i widać, że na walkach dobrze funkcjonujesz i masz banie do tego. No to taki urywek tego wszystkiego, już dalej nie będę puszczał. No i to 2002 spojrzałem, to był rok, kiedy z Krystianem Wiśniewskim walczyłem. No i często sobie to odtwarzam, nie? Mam to zapisane w telefonie. Nikt tak jak ty nie dał mi takiej motywacji, nie? Do tej ciężkiej pracy i zobacz, no i postawiłem to wszystko i dojeżdżam i tak jak ty mówiłeś, dalej rozwijając się, masz rodzinę, masz wszystko, to wszystko fajne, ale jeszcze więcej możesz od siebie dać w tym sporcie. No i dzisiaj ja już jestem po 2 zwycięstwach w najlepszej federacji w Europie, w KSW. No i zaraz to trzecie przyjdzie. Ja teraz nie ma sufitu. Nie. To teraz zrobiłem w przygotowaniach, to jeszcze chyba nigdy tak ciężko nie zapierdałem, nie? Nie będę innego słownictwa używał, zapierdałem i nad tym parterem, tymi zapasami i płaszczyzną stójkową robiłem wszystko i
wychodziłem z tej strefy komfortu każdego dnia, czy mi się chciało, czy mi się nie chciało. I to jest bardzo, bardzo dobre podejście. Jak nie chcesz, to znajdziesz wymówkę, jak chcesz, to znajdziesz sposób i Mateusz jest tego świetnym przykładem na to, że jak się poświęcimy, damy z siebie wszystko, zaangażowania na sali, ale też życiowo, no to później przynoszą efekty. I ja się bardzo cieszę, Mateusz, że No, dołączyłeś do byczków na stałe, bo wnosisz, wiesz, bardzo dużo wartości i dobrej energii na salę i zawsze bardzo pomagasz mi w przygotowaniach, także jestem bardzo szczęśliwy, że jesteś i no i co, teraz sobie tak tutaj pogadaliśmy na tej hali i zostawiamy tutaj fajne, dobre emocje i już za 2 tygodnie wrócimy tu z powrotem. Ale nie jest duża i z każdego miejsca będzie naprawdę widać te ciosy i ten głos. I ten głos, no, Tak, będzie. Z Lęborka przyjeżdża armia. No. Ostatnio było w Gdańsku 300, w Gdyni będzie 400. 400. No ja prawie 500 sztuk z mojej ręki poszło, kilkadziesiąt biletów pod koniec oddałem. Myślę, że jakbym miał jeszcze parę dni, to by poszły wszystkie, bo oczywiście jak tylko odesłałem tą resztkę biletów, to wiadomo, wszechświat nie robi próżni i od razu ludzie się odezwali. Są bilety jeszcze, więc no dużo biletów i szybko poszły, bo tak jak ogłosili galę, to na stronie już chyba po 3 dniach było 80% hali wyprzedane, więc naprawdę no chyba jest potencjał w tej Gdyni, skoro bilety poszły jak świeże bułeczki. Tam są moje, a twoi? Ja po drugiej stronie chyba. Po drugiej tam. stronie, naprzeciwko. No. Tam, no. Mam takiego szefa jak trener Grzegorz Jakubowski i ten wódz wie, jak przygotować swoje wojsko do nadchodzących wojen i tyle, ile było takich wodzów, którzy przeciwstawili się armii, która liczyła większą liczebność i wygrywali. I tak ufam swojemu trenerowi, swojemu klubowi, jakim jest klub Mighty Bozynia, że to wszystko mam w głowie zapisane po tym okresie przygotowawczym, także moja ręka powędruje ku górze i tyle. I zwycięstwo 18 będzie należało do mnie. Środowisko sportów walki jest dosyć małe, w ogóle gdzieś tutaj na Pomorzu, no to wiesz, siłą rzeczy wszyscy gdzieś się znamy, ale tak, no taka większa przyjaźń pojawiła się, jak żeśmy... Po tych ciosach. Po tych ciosach. Tam się najbardziej, Tak. tam się najbardziej kochamy. Rozpoznanie bojem. nie? Kiedy rozpuszczamy ręce. I tyle. Nie, i tak Bartek jest, że na treningach chcemy jak najwięcej krzywdy sobie zrobić nawzajem, ale dzięki temu w walce już naprawdę niczego się nie lękamy i to jest to piękny sport. No i tak wychodząc z maty, wychodząc ze sparingów, już jesteśmy przyjaciółmi i dlatego tak bardzo kochamy te sporty walki. Tak jest. Jak trenujesz, tak walczysz, dlatego no, ta szkoła, żeby tylko gdzieś tam sobie robić luźne treningi, luźne sparingi, nie złapać, no właśnie tak, No, w mieszane, Gdyni, nie? tak, W Gdyni nie ma takiej szkoły. Nie, albo masz to coś do tych sportów walki, to serce i nie odpuścisz, bo nie wiadomo, jak może być dobry technicznie, kondycyjnie, no ale jak nie masz tego serca, tej uciążliwości takiej, żeby jeszcze dalej w to wszystko pójść, to nie przetrwasz. Serca i charakteru, nie? To jest polska myśl szkoleniowa. Słabe musi się zajebać, a silny musi przetrwać. I no, proste, nie? A jak powiesz trenerowi, że coś cię boli, to co ci odpowie? Jesteś No i tak. Ja czasem tak... Trener zawsze pyta, a bark mnie boli, a cię nie boli? No, ja czasem tak mam, że jak już mam jakiś naprawdę poważny uraz, to nawet nie jadę na technikę, bo jak po technice powiem, że mnie coś boli, że zostanę na sparingi, to się znowu będzie ze mnie śmiał. Nie mam tego narzekania, tego mnie w życiu nauczył. No i tego się trzeba trzymać, tak samo jak teraz było ciepło, to za ciepło. Ja mówię swojej żonie, niech jeszcze
i te 10 stopni, 50 albo i 60. Ludzie na to płacą pieniądze, wyjeżdżając na wczasy, nie? Zaraz było zimno i się zrobiło zimno, też pada, gdzie jest moja parasolka? No, to mi niepotrzebna ta parasolka i tak do tego trzeba podchodzić, czy pada, czy jest ciepło. No jest to jest i tyle. Tak. Mateusz, meteorolog, polityk, zawodnik MMA, człowiek wiele talentów. Polecam. Mówiłem, że, Lista numer mówiłem, że od tego 2022 mnie sprzedaje. The good spirit never leaves him. That is what makes him elevate no matter the circumstances. A pure definition of being passionate. Straight from Mighty Bulls. I give you Bartosz Leśko. Było trochę aktywności dla ciała, aktywności sportowych, teraz troszkę dla umysłu. Jesteśmy w Muzeum Miasta Gdyni. Nasz zaprzyjaźniony kolega opowie trochę o historii tego pięknego miasta, bo miasto ma stulecie w tym roku, więc stosunkowo młode miasto, ale historia bardzo bujna i miasto wiele przeszło, więc zapraszam was ze mną. Jesteśmy w Muzeum Miasta Gdynia z moim serdecznym kolegą z czasów szkolnych, Dawidem Gajosem. I odezwałem się do Dawida, ponieważ pomyślałem, że skoro gala odbywa się na stulecie miasta Gdynia, to będzie też fajny moment, fajna okazja, żeby pokazać trochę więcej historii, nawiązać do historii i tradycji tego miasta. Także Dawid dzisiaj nas trochę oprowadzi, powie nam co nieco, bo ja sam muszę przyznać, że jestem tutaj pierwszy raz, więc dla mnie też jakaś fajna nauka i coś nowego. A jeszcze taka ciekawostka, jak odpaliłem, bo nie mieliśmy kontaktu z dobre 10 lat gdzieś od czasów szkolnych, ale pamiętałem, że Dawid zawsze już od najmłodszych lat uczestniczył we wszystkich konkursach o Gdyni i zawsze był w tym bardzo dobry i odezwałem się do niego i tak jak patrzę, to chyba nie byłem za dobrym kolegą, bo wszystkie moje wiadomości, które pisałem do ciebie, to było coś zadane, a jest jutro sprawdzian, a co było zadane i tak cały taki szlaczek, nie? Więc, ale cieszę się, że się zgodziłeś, że nas zaprosiłeś i że mamy tutaj okazję dzisiaj być. Ja też się cieszę, że po tylu latach w ogóle możemy się zobaczyć i że się właśnie odezwałeś. I to jeszcze w takiej nietypowej sprawie, bo sam przed chwilą tu stwierdziłem, rozmawiając trochę w kuluarach, że ta sytuacja walki i samej historii jest dosyć rozbieżna, ale faktycznie stulecie łączy tę historię, można powiedzieć, że walka jest w Gdyni, miejmy nadzieję, że będzie zwycięska, a historia Gdyni jest z pewnością, można powiedzieć, też historią pewnego rodzaju walki o taką swoją część polskości, tak? Budowa portu, miasta, aby Polska mogła być niezależna, więc myślę, że ten heroizm ludzi tutaj też jest w mieście dosyć mocno widoczny, podobnie pewnie jak w sporcie. Tak, no właśnie i wyjąłeś mi to z ust, bo właśnie chciałem o to zapytać, no bo wiadomo, skoro nie jest stricte powiązana z walką, ale miasto dosyć młode, a po różnych licznych przejściach, więc gdzieś ten etos walki, etos wojownika tutaj w mieszkańcach, w Kaszubach jest zakorzeniony, prawda? Z pewnością, zdecydowanie. No i tutaj i w warunkach pewnie takich radosnych, jak budowa miasta, ale i takich tragicznych, jak chociażby Grudzień 70, który się za nami znajduje na wystawie stałej w muzeum. No zdecydowanie to właśnie Wybrzeże, to Gdynianie, Gdańszczanie, czy mieszkańcy Szczecina pierwsi tutaj stanęli przeciwko, powiedzmy, władzy, a bardziej w obronie swoich racji. No i nie bali się wyjść na ulicę, często nawet używając tej siły fizycznej, tak? Tutaj pewnie z pięścią przeciwko karabinowi, ale nie bano się, więc ten heroizm w ten sposób też w mieszkańcach Gdyni z pewnością został zaznaczony. No i w ogóle jak spojrzymy sobie na miasto, no to sama budowa i podjęcie pewnego ryzyka z nią związanego różnego rodzaju, tak? Czy to zostawienie swojego życia, czy finansowego, jakaś inwestycja, też pewnie było rodzajem odwagi na pewno. No pewnie trudno ją ze sportem tutaj
porównać, jeśli ktoś inwestuje w jakiś, powiedzmy, budynek, no ale z pewnością wymaga to jakiejś determinacji. Nieraz nawet większej odwagi. Jak już nawiązałeś do grudnia 70, bo myślę, że to jest bardzo ważne wydarzenie, nie tylko w historii Gdyni, ale ogólnie w historii całej Polski. Jakbyś mógł trochę pokrótce opowiedzieć dla też młodych słuchaczy, którzy mogą nie do końca mieć świadomość tego, co tutaj się działo i dlaczego i jak te wydarzenia no, do dzisiaj jakby odcisnęły piętno. Tak, no wydarzenia były na pewno kluczowe w danym okresie. Właściwie jeszcze nasi rodzice, na pewno dziadkowie mogą to pamiętać. Faktycznie młodsze pokolenie może nie zdawać sobie sprawy, że właściwie chodziło o bardzo prozaiczną rzecz, bardzo coś prostego. Mianowicie podwyżkę cen, która pojawiła się na tydzień przed świętami, niezapowiedziana. No i ceny żywności czy podstawowych produktów wzrosły drastycznie, no ale potaniały na przykład lokomotywy. No więc co oczywiste, mieszkańcy byli niezadowoleni, mieszkańcy całej Polski, ale to właśnie w Gdyni czy w Gdańsku, najpierw w Gdańsku postanowiono wyjść na ulicę Stoczniowcy, dokerzy, portowcy wyszli na ulicę w geście protestu. No a tam, jak się okazało, władza nie zamierzała raczej rozmawiać na temat zniesienia podwyżek, tylko otworzyła do nich ogień. W Gdańsku najpierw zginęli ludzie i kolejnego dnia miano przyjść do pracy. Tutaj sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nawoływał, aby wrócić kolejnego dnia do pracy i gdynianie faktycznie tak zrobili. Nie chcieli protestować, nie chcieli walczyć, chcieli rozmawiać, no ale wysiadając rano na przystanku Gdynia-Stocznia właściwie spotkali się z tym samym, co dzień wcześniej ich koledzy z Gdańska, czyli z otwarciem ognia po prostu, ze strzałami z broni ostrej. Zresztą możemy zobaczyć tutaj fragmenty chociażby, czy te opaski z krwią, czy kula wyjęta ze swetra, która akurat tego pana trafiła, ale nie zraniła. No i można powiedzieć, że ten bunt, to w jaki sposób zostali potraktowani stoczniowcy, wyzwoliło w nich taką energię, aby w pochodzie przez całe miasto właśnie pod Komitet Miejski, dzisiejszy Urząd Miasta, tutaj zaprotestować. No i myślę, że wielu, nawet chyba z młodszego pokolenia, wiele osób może znać postać Janka Wiśniewskiego. Zresztą jedna z dłuższych ulic w Gdyni taką nazwę nosi. No w praktyce to nie był Janek Wiśniewski. To nie był Janek Wiśniewski. No ci stoczniowcy, którzy tego postrzelonego, zabitego chłopaka kilkunastoletniego położyli na tych przysłowiowych drzwiach i ponieśli ulicami miasta, nie znali jego danych. Po prostu to później okazało się, że naprawdę nazywał się Zbigniew Godlewski. Faktycznie pracował gdzieś w porcie, czy w stoczni, ale wtedy nie znano i stał się taką legendą, taką właściwie symbolem tego protestu, tej sytuacji, w której warto podkreślić, że 18 osób tylko w Gdyni, a we wszystkich miastach, o których wcześniej mówiliśmy, około 45 osób zginęło. No i dziesiątki, jeśli nie setki zostało rannych, mimo że ci ludzie poszli tylko tak naprawdę do pracy i domagali się, jak to w cytacie można chociażby z ballady grudniowej, czy z ballady o Janku Wiśniewskim mówić, domagali się chleba, zwyczajnie żywności przed świętami. Piękny kawał historii, aż tak jak opowiadasz o tym, to gdzieś ciarki się pojawiają, bo to nie było tak bardzo dawno temu, nie? 50 lat, ponad 50 lat, więc nasi rodzice, na pewno dziadkowie jakby pamiętają to, nie? Więc super, bardzo budująca historia i też ballada o Janku Wiśniewskim stała się taka znana za sprawą Kazika, który gdzieś ten utwór muzyczny mocno rozpropagował i także wspomniał o Gdyni tym samym, nie? Dokładnie, też później Czarny Czwartek, film, który też myślę, że dosyć szerokim echem się odbił w Polsce. Tak. Zresztą tu różne inne artyści, tak nazwijmy, różne inne piosenki, chociażby Tadek z firmy Solo wtedy miał też balladę grudniową, także, która też była całkiem popularna i uważam, że całkiem na poziomie, chociaż to już wiele lat temu nagrany kawałek. Patrz jakie Miami.
A dzisiaj ruina zupełna, nie? Mi te wiadomości nie dają spokoju, nie? W środę sprawdzian ściągów, tak? Ale nie ma nic zadane. A matura jest od 8 do 10, tak? Siema, jest coś z matmy, a jest coś zadane. A jutro sprawdzian powtórkowy. A Dawid, cześć, a masz może polecenia na sprawdzian? A podeślesz mi zdjęcia w podręczniku? A, te 3 strony tylko. Najlepsze jest to, że ty się mnie pytałeś o matmę, a ja sam z matmy dobry nie jestem. No ale trzeba było sobie pomagać, jak siedzieliśmy razem w ławce. No i widać, jak skończyliśmy. No właśnie. No, także tak, nasza konwersacja opierała się o jedną kluczową, bardzo ważną sprawę, mianowicie połączyła nas matematyka. Dokładnie. Trzeba Dawid, było bardzo sobie ci poradzić. dziękuję za Dzięki. dzisiaj, że oprowadziłeś nas po muzeum, przybliżyłeś trochę historii i co? Dziękuję bardzo Dzięki. i lecimy. Na zakończenie dnia zawitaliśmy do Władysławowa, do Shotbaru Szybka Lufa, miejsce, które już prawie 10 lat temu wraz z moją narzeczoną Martyną otworzyliśmy. Głównie to był jej pomysł, jej inicjatywa, jej mózg, ona jest mózgiem całej operacji. No i co, tak już 10 lat to miejsce funkcjonuje i trwa. Zrobiliśmy mały event, rozegramy kilka konkursów, kilka walk w tym oto wakacyjnym ringu. No i co, do wygrania będzie kilka shotów, które oczywiście zrobię ja, o ile coś jeszcze pamiętam. I podwójne zaproszenie na galę KSW 120. Także chodźcie z nami. Kacper, co ty tu robisz? Ciebie się tu nie spodziewałem. Nie spodziewałem, bo jestem na roztrenowaniu. Ty nie masz przygotowań? No nie. Nie? A ten wrzesień? A Czy wrzesień? coś? A to jeszcze się trochę czasu. Jeszcze trochę czasu, ale może stoczysz dzisiaj walkę w tym oto ringu. Co ty myślisz o tym? Jakie są zasady i kto będzie tym przeciwnikiem moim? No przeciwników to myślę, że muszą po kolei podchodzić. Ja bym biorę szelę. Wyzywasz strzelę na pojedynek. Dobra, ring wolny w narożniku niebieskim. Ekspert, znawca, Łukasz Bąku. Brawo, brawo dla zawodnika. Brawo, brawo, brawo. W narożniku czerwonym, doskonale znany publiczności, odważny i niepowtarzalny, Kacper Formela, brawo! Dobra, panowie, znacie zasady czy nie? Słuchajcie się moich komend, jak mówię stop, to jest stop. Mamy 3 próby i liczymy trafienia. Znamy zasady. Zagrajcie w papier, kamień, nożyce, kto pierwszy atakuje. Do jednego. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Dobra, Kacper. się atakuje. Okej, 3 próby. Przygotować się, fight! No ale jeszcze... Nie byłam przed czasem? Jeszcze... Nie, było zgodnie z przepisami, no. Ale wałują. To czekam na komendę. Fight! No, jest tak. Nie, ja przegrałem. And the winner is Kacper Formela. Zapraszam po odbiór nagrody. Może jeszcze jedno starcie rozegramy i wtedy nagrodę zrobimy wspólną. Dobra, podać sobie ręce. A to już się na punkty? Nie. Dobra, panowie, zasady są znane. W ciupagę, kto pierwszy? 3, 4. Łukasz, pierwszy. Przygotować się. Do góry. Do góry, ja? Właściwie nic nie rób. Niżej. O, O, tak. nie uratuje. Fight. Raz, 2. Nie, no musisz tu przełożyć. Dobra. Bliżutko, tutaj jest. Dwa. Dobra. Dobra. Przerwa, porady w narożniku. Wiadomo, runda druga. Czyli teraz ja.
Czyli ja Bo fajnie, chwileczkę. Przygotować się? Od dołu. Ty Ty trzymasz od dołu i teraz klepiesz Łukasza, musisz trafić, czyli trzymasz od dołu. Fight! Dyskwalifikacja! 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 Przepisowe uderzenie. Nie przypisowe, dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja. Za łatwo. Dziękuję. W nagrodę wygrywasz ten oto kaszkiet. Fajnie. Ja myślę, że wszyscy tutaj się dobrze bawili i kolejka powinna być na 3, nie? Voilà, proszę bardzo, na zdrowie. Zapas. And new. Dobre. Dobra, to opowiedz coś, wiesz, skąd takie zamiłowanie do alkoholu. Zamiłowanie do alkoholu. Też chętnie posłucham. Nabijaj. Początki wyglądały bardzo interesująco, bo w dniu otwarcia tego lokalu pierwszy raz robiłem szoty. Nie, z wami robiłem pierwszy raz. Przyjechaliście jako testerzy i jeszcze były plastiki chyba, nie? I to wszystko latało po kolei. Wszystko latało, no. Więc jak to się mówi, learning by doing. Rozpoczęliśmy pracę tutaj i no i wszystko wyszło w praniu, nie? Inspiracje gdzieś tam zaczerpnięte trochę z zagranicznych stron, trochę jakieś później w trakcie, jak to wszystko szło, widzieliśmy, co ludziom smakuje i no i sami też trochę tego potestowaliśmy z Martyną, no to udoskonaliśmy te smaki i wprowadzaliśmy ich coraz więcej, no aż dzisiaj mamy ich prawie 40. Mateusz, Łukasz stają do pojedynku, w którym do wygrania jest podwójne zaproszenie na galę KSW. Dobra, możecie wybrać sobie formułę, albo kto najmocniej, albo kto bliżej, na przykład 666 albo 7-7, czyli albo siła, albo precyzja. One shot, one chance. Dobra, zawodnik numer 1, proszony. Rozgrzewka była przeprowadzona? Tak? Efektowna, całe ciało, tak? Dobra, proszę się przygotować. Jedziemy? Oj, proszę państwa, cóż za wynik. 8. 8 z przodu. Dobra, zawodnik numer 2. Gotowy? Inna technika, proszę zauważyć. No, krótki, szybki. 04. Oj, zawodnik z numerem 3. Podtrzymaj mi piwo. Tak, Nie to co ty. Bo za mało wypiłeś, nie? Także Tak? gratuluję zwycięstwa. Gratuluję, tutaj podniesiemy rączkę. Proszę bardzo, 2 bilety dla ciebie. Widzimy się w Gdyni. Gratulacje pan. O, ty jeszcze nie uczestniczyłeś w żadnym konkursie. Mam dla ciebie szota niespodziankę. Chcesz? Przed wypiciem przygotuj sprzęcior. ile możecie obok niego? To będzie tak. Walisz szota i dostajesz szota. Ale od kogo? Ode mnie. Dobra. Gotowy? Dobra, ale nie ubieraj tego jeszcze, bo musisz najpierw musisz dziabnąć. Czyli jaka technika wykonania będzie? Technika wykonania będzie, no prawy sierpowy, szybka lufa, dosłownie. I z zalady, żeby nie bolało. Za ladę, tak jest. Ale nie, musisz najpierw walnąć, później szybko ubrać i przyjąć. Jak szybko? Bardzo szybko. Bo inaczej przyjmiesz na... Bo inaczej przestanie, wiesz, działać, procenty przestaną działać. Szot uderzający w głowę, elegancko. Szot uderzający w głowę.
To nie jest szybko. Masz jeszcze 17 prób, także lub. Nowa oferta? Żadnej przemocy, żadnej przemocy. Ale tak, możemy wprowadzić tego shota, tylko muszę być wtedy na etacie tutaj na stałe, nie? Więc chyba możemy jeszcze raz zrobić. Chcesz, nie? No dobra, to zapraszam na rozchodniaczka. Leszko Team! Leszko Team! Leszko Team! Leszko Team! Leszko Team! Leszko Team! Idziemy. Trochę jest właśnie taka narracja, o, że to rewanż, jak się czujesz, jak mental, walka u siebie i w ogóle. I to wszystko jest bardzo ważne i to wszystko gdzieś dodaje takiej dodatkowej pikanterii, jakiejś energii. Ale koniec końców to jest walka jak każda inna, a ja do każdej walki wychodzę najlepszą wersją siebie, najbardziej skupiony, skoncentrowany, z najlepszym mentalem. Za każdym razem wnoszę trochę inną stylówkę, inną taktykę, inny game plan do tej walki, żeby zaskoczyć przeciwnika. I tym razem też mam jakąś niespodziankę przyszykowaną i czy to zakończy się przed czasem, to wiesz, można sobie gdybać, można mówić, ale to wszystko traci później trochę znaczenie, kiedy już zaczyna się walka i trzeba być, wiesz, skoncentrowanym, skupionym i walczysz na tyle, ile ci przeciwnik pozwala, nie? Także no ja jestem gotowy na 5 rund i też jestem gotowy skończyć to przed czasem. Dziadek jak się dowiedział o tej walce w Gdyni, no to powiedział mi, no Bartek, no to teraz albo nigdy. I tak miałem na początku taka myśl, no nie, no gdzie tam taką presję sobie robić, że nigdy, no przecież nie. Przegrywałem, wiesz, zdarzyły się przegrane w mojej karierze i one nie wpłynęły na całość mojej kariery, więc nawet jak teraz powinęłaby mi się noga, no to ja nie kończę, ja nigdzie nie znikam. Ale tak później sobie myślę, tak wiesz, mi to utkwiło właśnie, to teraz albo nigdy i sobie myślę, nie, właśnie teraz, nie? I to teraz tak ze mną zostało i no i teraz, nie? To jest hasło przewodnie i ono ze mną zostaje aż do walki i teraz jest ten czas.